Mamy teraz nowy rok, więc można powiedzieć kolejna okazja do tego, żeby zacząć od nowa wszystko. Dziura na spodniach na tyłku. Słuchaj. Cele. Kursy, szkolenia, książki, posty, materiały, wszystko. Cele, nie? Jak się z kimś rozstajemy, to zajmuje to rok, żeby w pełni, tak powiem, dojść do siebie. Ogólnie wszystko jest konsekwencją tego, co my myślimy. Taniec to jest genialny sposób w ogóle na zrzucenie wagi. Żadna rzeczywistość jako taka nie istnieje. Istnieje tylko taka, jaką my widzimy. Czyli jestem w najwspanialszym związku na świecie, gdzie codziennie czuję po prostu falę przepływającej miłości. Wiele osób, które idzie obejrzeć film akcji Matrix, będzie bardzo zawiedzionych. I jeżeli czujesz, że musisz zrobić listę, czyli zarabiam tyle i tyle, mam tylu i Bo tylu inaczej klientów, to się nie uda. Paweł Sado, Magda Myczkowska, wszystko się zgadza. Miło Was widzieć po raz kolejny. nowy rok, nowe zwyczaje, będziemy mówić, jak mamy na imię. Nowy rok, nowy ty, Pierwszy raz. więc idziemy z duchem czasu. Mamy teraz nowy rok, więc można powiedzieć kolejna okazja do tego, żeby zacząć od nowa wszystko. Aczkolwiek mamy na co dzień taką okazję i taką szansę, bo każdy nowy dzień to można powiedzieć jest dla nas nowym rokiem może być. I ta perspektywa, że otwieramy oczy, że dalej żyjemy, że dalej tu jesteśmy i że dalej mamy okazję, żeby doświadczyć tego wszystkiego, jest po prostu nowym początkiem i nowym startem. Tylko od nas zależy, jak my do tego kolejnego każdego dnia podejdziemy. Co prawda to ten nowy rok też takim jest, można powiedzieć, symbolicznym zakończeniem pewnego okresu, etapu, gdzie nam łatwiej jest, powiedzmy, pewne rzeczy z pewnymi rzeczami, może nie tyle, można powiedzieć, kiedyś bym powiedział odciąć, ale to nie o odcinanie chodzi, tylko o zaakceptowanie, o pogodzenie się, o pokochanie, o popatrzenie na wszystko trochę z innej perspektywy niż do tej pory, ale to, co nam nie służy, na zostawienie tego i pójście po prostu do przodu i nie przejmowaniu się opinią innych, nie przejmowaniu się tym, co jeszcze chwilę sami o sobie myśleliśmy, bo tak naprawdę wszystko to, co widzimy, jest konsekwencją tego, co my też myślimy o sobie, a przede wszystkim myślimy o innych. Ogólnie wszystko jest konsekwencją tego, co my myślimy, więc to jest taki dobry moment, żeby porzucić to nasze stare myślenie i spróbować nowego. I tak jak nawet podczas Sylwestra, w ogóle napiszcie, gdzie obchodziliście Sylwester, czy to był jakiś, czy domowo, czy balowo, czy gdzie się bawiliście, napiszcie, chętnie poczytamy. I właśnie podczas tego Sylwestra rozmawialiśmy o tym, że no o tych nowych możliwościach, tak? I że z każdym tym nowym dniem, z każdą nową chwilą tylko od nas tak naprawdę zależy, co możemy wykreować. Więc jeżeli, ja taką miałem rozmowę, że jeżeli do tej pory coś nie działo w twoim życiu tak, jak ty byś chciał albo chciała, to może to jest ten rok taki przełomowy, żeby zacząć robić w końcu inaczej niż do tej pory. Ale tak wiecie, tak my nieraz to też na warsztatach o tym mówimy, jak to robić i z tym robieniem na odwrót, ale żeby zrobić na przykład jak do tej pory się wstawało o godzinie 8 i się ciągle narzekało, że to za późno, to zacznijmy wstawać o 5, zobaczmy, jaki to będzie miał efekt. Albo 12. Chwilę. A ci, co wstawali o 5, to niech wstają teraz na przykład o 8 albo 9, żeby się nie spinali. No tak, żeby po prostu każdy niech zacznie robić inaczej. Nie tak, że 5 to jest tam albo 6 to jest ta magiczna godzina, że jak zaczniemy o niej wstawać, nagle wszystko się w naszym życiu zmieni, będziemy mieli czas na wszystko, bo czas jest względny i to też od naszych przekonań zależy, ile tego czasu mamy, bo jak uważamy, że nie mamy na nic czasu, to nawet jak będziemy spali po 2 godziny dziennie, to i tak tego czasu nie będziemy mieli na nic. A jeżeli mamy przekonanie, że z tego czasu nam starcza na wszystko i jeszcze zostaje, no to będziemy mogli więcej robić też tych rzeczy, które lubimy robić, a niekoniecznie tych, których musimy robić, bo tak sobie zaplanowaliśmy albo taki sobie cel obraliśmy. Więc tak jak mówię, ci co wstawili o 8, niech wstają teraz o 5, ci co o 5 niech wstają o 8. Zróbcie coś inaczej. Jeżeli, chyba że w waszym życiu jest tak wszystko dobrze idzie, no to nie zmieniajcie, wiadomo, jakichś tych swoich nawyków, tylko po prostu jeszcze więcej cieszcie się, jeszcze więcej z tego życia czerpcie i jeszcze więcej się radujcie, ale mówię tu do osób, które gdzieś tam w jakichś pewnych sferach jest nie tak, jakby chciały.
no to po prostu trzeba zacząć robić inaczej. Cokolwiek, to co czujecie, bo to, słuchajcie, no nie ma tak naprawdę jakiegoś większego znaczenia to wszystko, co się wokół nas dzieje. My też często mówimy, że żadna rzeczywistość jako taka nie istnieje tylko taka, jaką my widzimy. Więc żeby zacząć tą rzeczywistość, żeby widzieć tą rzeczywistość taką bardziej przyjazną, bardziej radosną, taką, jaką my chcemy, żeby ona była, no to musimy my być bardziej radośni, bardziej przyjemni dla siebie, dla innych. To tylko my w każdej sekundzie naszego życia kreujemy tą naszą rzeczywistość i tylko od nas zależy to, jak ona będzie wyglądała, więc koniec tutaj już z żalami do kogokolwiek, do czegokolwiek, do losu, do sytuacji, do rodziny, że taka, a nie inna się trafiła, bo to się nam nic nie przytrafia. Wszystko sobie wybraliście. Wszystko sobie wybieracie. Cały czas. Cały czas macie możliwość wyboru. Albo w tą stronę, albo w tą, albo 5 rano, albo 8 rano. I tutaj nie ma dobrych ani złych wyborów. Bo po prostu próbujcie, testujcie to, co dla was działa, bo tutaj nie ma złotej recepty jednej, która by działała tak samo na wszystkich. Tutaj Marcelina napisała piękną rzecz, że podświadomie nigdy nie przywiązywałam znaczenia do Sylwestra. Zmiana roku nigdy nie robiła na mnie wrażenia. Każdy dzień jest dla mnie dobry na zmianę czy nowy początek. Super, bardzo ładnie, Marcelinko, pozdrawiamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz umysł, to co większość z nas, większość z ludzi ma. Genialnie. O, lewą ręką. Właśnie o to chodzi, to słuchajcie, wy się śmiejecie, ale to też nie mają być takie zmiany logiczne, bo czasami zmiana, tak jak tutaj Natalia napisała, że myje zęby lewą ręką, potrafi energetycznie dużo więcej zmienić niż to, co my sobie wyobrażamy, że na przykład jakbyśmy musieli konkretny efekt albo konkretne działanie musimy podjąć, działanie A, które w konsekwencji da rezultat B. Ona tak tutaj nie działa, więc to czasami takie nawet można powiedzieć zupełnie prozaiczne, nic nieznaczące, jak zmiana mycia zębów inną ręką, potrafi namieszać w naszym życiu. A wracając do tego wątku o zmianie daty, słuchajcie, no, ponieważ w naszym codziennym życiu mamy właśnie kalendarz taki roczny, to większość cykli, jakie się odbywają u każdego, właśnie jest też roczna. Co roku mamy urodziny, co roku jest Sylwester, co roku są święta, więc my też często wpadamy właśnie w takie roczne cykle. Jak się z kimś rozstajemy, to zajmuje to rok, żeby w pełni, tak powiem, dojść do siebie, pogodzić się ze stratą. Jak ktoś od nas odchodzi, to samo. Jak tracimy pracę, cokolwiek tracimy, podświadomie jest taka tendencja do tego, żeby przez rok przechodzić pewnego rodzaju żałobę. Poobserwujcie siebie, bo to jest tak, że często po tym roku większość nabiera dopiero głębokiego oddechu i widzi jakąś dobrą zmianę. My możemy robić to szybciej, nie musimy robić tego przez rok. Jeżeli ktoś jeszcze jest w takim rytmie i dla niego to jest wszystko okej, tak się dobrze czuje, bo niektórzy też potrzebują czasu, żeby to sobie poleżało, dojrzało, żeby coś zrozumieć, to niech tak będzie. Ale jeżeli już tutaj jesteśmy w tej grupie i rozwijamy ten temat świadomości, możemy to przyspieszyć. To nie musi być zawsze rok. Ja kiedyś słyszałam taką opinię, że z bezrobociem to tak jest i być może tak rzeczywiście takie statystyki pokazują, że po roku zaczyna się już takie głębokie bezrobocie, czyli jeżeli ktoś przez rok nie znalazł pracy, to wtedy już prawdopodobieństwo znalezienia nowej spada o jakiś tam duży procent. Ja tak tego słuchałam i kiedyś sama szukałam pracy, tak sobie myślę, Jezu, już rok, tak blisko i co teraz, nie? No i tylko dlatego właśnie, że gdzieś tam słuchałam tego naokoło, to było mi trudniej, a potem z sobą pogadałam, stwierdziłam, dobra, no nie rok. No nie rok. I ten cykl roczny właśnie my stosujemy do wszystkiego, i do znalezienia partnera, i do wyjścia za mąż, i do zajścia w ciążę, i do kupienia domu, i do kupienia samochodu, i do podwyżki, i do awansu. I ciągle jest rok. Nie wpadajcie w ten schemat. Znaczy, jak wpadniecie i zauważycie, to pracujcie z tym, dobra? Żeby to nie musiało trwać rok. No tak, ten rok to też taki kolejny program, który gdzieś w jakiś sposób sami sobie wybieramy, żeby nas dodatkowo ograniczył, tak jak wszystko, i to właśnie te nasze cele, deadline'y i tak dalej. Więc
jak ja to zawsze mówię, nie ma co się ograniczać niczym, ani czasem, ani innymi rzeczami. Nie wiem, czy ty pokazywałaś jeszcze, bo tu widzę, że w fajnych miejscach spędzaliście Sylwestra. Tak, ja pokazywałam tutaj wiele. Batka napisała, że zamiast Sylwestra miałam fazę na tańce wczoraj. Taniec to jest genialny sposób w ogóle na zrzucenie wagi, jeżeli ktoś o tym myśli w tym roku. Tańczyć. Oczywiście przeanalizować to, co jecie, kiedy jecie i jak jecie, nie? To jest druga sprawa. No i też, tak powiem, własne przekonania na temat tego, czy można schudnąć, czy nie. Ale taniec bardzo, bardzo dobry sposób. Nie trzeba chodzić na siłownię. To doskonały sposób na zrzucenie wagi, ale też wagi tego wszystkiego, co się dzieje naokoło was. Bo to jest prawdziwa waga. Bo tam waga naszego ciała to jedno, ale waga tych spraw, która nas dodatkowo przytłacza, to jest drugie, bo gdybyśmy zrzucili ważność tych wszystkich spraw, które dla nas w tym momencie są ważne, a z perspektywy takiej ogólnej, trochę szerszej i też z perspektywy naszego doświadczenia, bo zobaczcie, ile dla was ważnych spraw było, gdy byliście dziećmi, potem jak byliście nastolatkami, jak byliście w wieku 18-20 lat, ile było to dla was, ile mieliście takich rzeczy, których mówicie, że jak tego nie zrobię, to po prostu umrę, muszę to zrobić teraz, a z tej perspektywy teraz, to te rzeczy są w ogóle nic nieznaczące. Nie było się czym przejmować. Ja pamiętam, jak miałem dość spore problemy na przykład w liceum, bo lubiłem nie chodzić na lekcje i z tego tytułu pamiętam, jak się tym stresowałem, że kurczę, co to będzie teraz, a jak nie będą chcieli mnie przepuścić do następnej klasy, no to wtedy to był dla mnie swojego rodzaju koszmar i naprawdę dużo stresu, a jak z tej perspektywy na to patrzę teraz, no to co by się najgorszym mogło wypadku stać? No najlepiej bym nie zdał, co się nie zdarzyło na szczęście albo nie na szczęście. Najwyżej bym nie zdał. Wstyd w domu, mama zapłakana, no. Dziura na spodniach na tyłku. Słuchaj, dużo konsekwencji, to lepiej się uczyć. Przeżyła. Aczkolwiek bardziej pokazuje tą perspektywę, że jest wiele rzeczy, za które dalej w dalszym ciągu byśmy dali się pokroić i wszystko zrobić, żeby to mieć albo tego nie mieć, a za rok, 2, 5, 10 znowu wam się zmieni perspektywa i będziecie się śmiali z tych waszych teraz problemów, jakie macie. Albo porozmawiajcie z dziećmi, jakie mają problemy. Najczęściej to są problemy takie, że nie wiem, że nie może grać w grę jakąś, albo że nie ma komputera takiego, jakiego by chciał, albo telefonu nie ma. No z naszej perspektywy są żadne problemy i tak samo te nasze problemy, które są teraz w naszym życiu się dzieją, to za jakiś czas też nie będą miały wielkiego znaczenia, więc może już teraz po prostu to zrobicie i przestaniecie nadawać czemukolwiek znaczenie, bo zarówno tym rzeczom dobrym, które chcecie, jeżeli nadajecie znaczenie, to też stawiacie je powyżej siebie i tym rzeczom złym, których nie chcecie, to też nadajecie znaczenie i tym sprawiacie, że je zasilacie dodatkowo, więc najlepsze w tym, co możecie zrobić, to jest utrzymać status quo, czyli ani w lewo, ani w prawo, tylko z boku najlepiej przyglądać się i z uśmiechem i to wszystko traktować z przymrużeniem oka, bo to wszystko takie jest. Słuchajcie, w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości jesteśmy, to wszystko zależy właśnie od naszej takiej ewolucji, zrozumienia tego, czym rzeczy są, czym nie są, jak się świat tworzy i czym my jesteśmy. Więc w zależności od tego, gdzie jesteśmy na tej skali, będziemy mieć inne potrzeby. No i oczywiście nowy rok, no to wiadomo, kursy, szkolenia, książki, posty, materiały, wszystko, cele, nie? My generalnie nie tworzymy żadnych celów dla siebie, ale radzimy, jak już zdecydujecie się je robić, to jak je zrobić dobrze, tak, w sensie energetycznym. Więc w zależności od tego, gdzie jesteście na skali świadomości, na przykład jeżeli z kimś pracujemy, kto jest na poziomie 400, czyli to jest taki poziom zrozumienia, to mówimy, wyrzuć wszystko do śmieci, wszystkie kalendarze, cele, strategie, do śmieci, wszystko, bo to nie jest czas na tym poziomie świadomości, żeby się na tym pochylać, bo to cię będzie ograniczać. Ale jeżeli ktoś jest niżej, a większość ludzi jest niżej, i to też jest, to jest wszystko dobrze, my tu absolutnie nic nie oceniamy, żebyście mieli w pamięci, tak? Tylko każdy jest tam, gdzie potrzebuje dzisiaj być. Więc jeżeli jesteśmy niżej, to najczęściej będziemy mieć taką pokusę właśnie, żeby stworzyć nowe cele, które nam się zmanifestują.
I teraz tak, jeśli zdecydujecie się tworzyć te cele, to jak je zrobić? Po pierwsze, to co ja zawsze polecam, no zaczynamy je oczywiście od ja, tak? No to klasyk, to wiecie, zaczynamy je od ja, czyli ja, Magda. Wszystko w formie dokonanej w czasie teraźniejszym. Mam, robię, czuję, jestem. I potem określić to, co potrzebujecie, ale to nie będą bzdury. Nowe biurko, nowy telefon i tak dalej, bo to są głupotki tak zwane. Niech wasza wyobraźnia nie ma granic. Właściwie tutaj tylko wasza wyobraźnia może was ograniczać. Dlaczego? I to jest mój sposób na tworzenie tych takich noworocznych celów, jeśli już, bo ja mówię tak, jeśli celujesz w Saturna, to najwyżej wylądujesz na Księżycu. A jeśli wyznaczysz sobie Księżyc, to jest duże prawdopodobieństwo, że obijesz sobie pupę o Ziemię. A my nie chcemy być na Ziemi, nie? Więc ja znam metodę SMART, czytałam wiele książek kiedyś, jak się tworzy cele biznesowe. Tak? To była moja strategia przez 14 lat pracy w banku, czyli tworzenie celów strategicznych dla całej firmy. Może nie dla całej, nie? Ale dla części firmy. Więc ja doskonale wiem, znam te zasady, ale my tu musimy robić wszystko inaczej. Czyli jeżeli tworzycie cele, to niech one będą spełnieniem waszych marzeń. Że jak na nie patrzycie, to po prostu czujecie całym sobą, że chcecie je mieć. Czyli jestem w najwspanialszym związku na świecie, gdzie codziennie czuję po prostu falę przepływającej miłości. Mam rodzinę, która się tak wspiera, że po prostu cukier płynie przez okna i przez wszystkie otwory w domu. Cokolwiek to jest, niech to będzie tak wyjątkowe i tak wspaniałe, że aż czujecie dreszcze. Takie cele wyznaczajcie. Ja zawsze polecam nie dawać sobie dat. Znaczy oczywiście tak, czytaliście kiedyś tam moje posty, ja tam różne rzeczy wskazywałam, bo to jest tak, że kto na dany post trafi, czy kto na daną wiadomość trafi, to jest dla niego. Tak? I na tamten moment pisałam takie rzeczy, bo moja społeczność potrzebowała takich informacji, była na takim poziomie. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni, wy jesteście na zupełnie innym poziomie świadomości i mówimy też już inaczej. Jeśli wyznaczysz datę, to ograniczasz wszechświat. Jak powiesz, że coś ma być na koniec grudnia, to wszechświat będzie starał się zrobić to na koniec grudnia. O tym właśnie miałem powiedzieć. A nie w kwietniu, nie w marcu. Na samym początku, że jeżeli określamy konkretne i dokładne cele, to tym samym zamykamy wszystkie inne możliwości, które wszechświat może nam sprezentować. Czyli zamykamy się na milion innych różnych możliwości, które mogą być dużo lepsze i dużo ciekawsze niż to, co sobie wybierzemy, mimo że z naszej perspektywy to, co sobie tam zakładamy, to może być naprawdę, tak jak Magda powiedziała, Saturn czy gdzieś tam, totalny kosmos, ale mimo wszystko to jest taka klapki na oczy, że tylko to i wszystkie inne możliwości wtedy automatycznie wykluczamy. Dlatego nie warto aż tak bardzo konkretnie wybierać danych rzeczy. Ja to mówię ze swojej perspektywy oczywiście, tylko każdy zrobi tak, jak będzie chciał. Dokładnie. Ale już teraz wiem sam, bo miałem różne cele i nawet na ten rok miałem pewne cele, które sobie założyłem i cieszę się, że się potoczyło, tylko że to było tak, jak będzie, tak będzie na tej zasadzie. No dobra, wrzucę sobie, bo coś tam wymyśliłem sobie w swojej głowie i cieszę się, że inaczej, te rzeczy, które wymyśliłem w głowie, one się nie zrealizowały, aczkolwiek cieszę się, że się nie zrealizowały, bo to byłoby bez sensu zupełnie z tej perspektywy patrząc, jakby się one zrealizowały. W tym momencie już bym ich nie chciał. Aczkolwiek inne rzeczy, o których nie myślałem w ogóle, przerosły moje najśmielsze oczekiwania, więc to jest tak właśnie z tym planowaniem i z celami. Jak się na coś uprzemy, to albo wyjdzie, ale nie będziemy z tego zadowoleni, albo nie wyjdzie i też nie będziemy z tego zadowoleni. A jak nie mamy zbytnich oczekiwań, tylko mówimy po prostu let it be i pozwalamy się puścić z tym nurtem rzeki, albo w tym szybowcu sobie szybujemy, albo na tej fali jesteśmy, wtedy mamy okazję doświadczyć nieprzewidywalnych dla nas i spektakularnych rzeczy. No właśnie, a to jest wszystko kwestia zaufania sobie i zaufania temu wszystkiemu, co się dzieje naokoło nas. Nie? Czyli tak jak Żaneta mówi, to jadę i jak mnie nic nie zatrzyma po drodze, to wchodzę. Nie? Jak mnie zatrzyma, no to nie będę mogła wyjść. I to jest zaufanie sobie, ale przede wszystkim tej części siebie dla nas niedostępnej, w sensie
tak na co dzień nie mamy z nią styczności, bo na co dzień mamy styczność z umysłem i się z nią utożsamiamy, a musicie wiedzieć, że jesteście czymś dużo większym, czymś dużo potężniejszym. Potężniejszym jesteście to sobie w stanie wyobrazić nawet. I z tej perspektywy to trzeba mieć zaufanie właśnie do tego prawdziwego siebie, który tak naprawdę stoi tutaj za sterami. I że te wybory są dla nas zawsze dobre, zawsze słuszne i najlepsze, jakie mogą na dany moment być. Tu jest jeszcze, pisze ktoś, bo nam się nie wyświetla, jak kiedyś podczas medytacji pytałem, czy mam to zrobić i usłyszałam odpowiedź, ty już decyzję podjęłaś. Dokładnie, tu ktoś to napisał, jak w Matrixie. Tak. I to nie będzie spoiler duży, malutki. Nie, bo słuchajcie, czy oglądacie jedynkę, czy dwójkę, czy trójkę, czy czwórkę, jest wszędzie ten sam content. W każdej części jest ten sam content, tylko inaczej go odbieracie. Tak. Inaczej opowiedziany. Ja też, jak jedynkę Matrixa widziałem wiele razy, to obejrzałem go niedawno i mimo to się zaskoczyłem. Mówię, kurczę, to było w pierwszej części, jakoś tak nie słyszałem tego. Ale za to drugą i trzecią część to ja nie widziałem z 10 lat może. Bo to one nie były już takie fajne na tamten moment, jak je oglądałem, bo tam więcej było widowiska i akcji niż tego przesłania i zobaczyłem je sobie tydzień temu i mówię, kurde, jakie tam są w ogóle rzeczy w tym Matrixie dwójce i trójce. Mówię, ja 12 lat temu, czy to był, który tam był rok, 2000 chyba tak, 10 czy 11. 2003. Nie, to ten dwójka to już była później. Ale mówię, niesamowite rzeczy, mówię, to w ogóle tego nie, na tamtym poziomie, na którym byłem, to w ogóle, no ja chodziłem na film Matrix, a nie na to, żeby coś z tego faktycznie, jakąś wiedzę wyciągnąć. Wiele osób, które idzie obejrzeć film akcji Matrix, będzie bardzo zawiedzionych. I takie też są recenzje, są bardzo niskie oceny tego filmu, jak na taki film. Recenzje, ludzie piszą, że po co w ogóle ten film był zrobiony i tam, no już nie czytam tych recenzji, ale widzę tytuły i się po prostu śmieję, bo, znaczy nie tyle, że się śmieję, co ja ich rozumiem. Bo jeżeli ktoś idzie na film Matrix akcji, że będzie fajnie i będzie taki przełomowy jak pierwsza część, która zmieniła kino i wszystko zmieniła, cały świat tak naprawdę, można powiedzieć, podejście ludzi, no to się zawiedzie, bo to nie jest film kina akcji. I ja rozumiem tych ludzi, że oni idąc na taki film są rozczarowani, bo ja też bym był rozczarowany, gdybym szedł na film, ale idąc tam po wiedzę i idąc tam po zrozumienie, to ty siedzisz i mówisz wow, za każdym razem jest wow. Jaki ten film ma głębokie przesłania, które mało tak naprawdę kto potrafi wychwycić, no ale też to jest okej. I właśnie do tej sceny wracając, jest piękna scena, gdzie klasyczna scena z Matrixa, czerwona tabletka i niebieska tabletka. I no wiadomo, chcesz zobaczyć, czym naprawdę jest Matrix, to czerwona, chcesz zostać w Matrixie, obudzić się w swoim łóżku, niebieska. No i jest pytanie, i to nazywasz wyborem? I odpowiedź jest, to prawda, to żaden wybór, ale ty tak naprawdę wiesz, bo ty i tak już wiesz, co masz zrobić. I to jest to właśnie, ty już decyzję podjąłeś, co masz zrobić. Tak. Więc co konkretnie do tej Żanetki tutaj, ty, Żaneta, już tą decyzję podjęłaś, co masz zrobić. The choice is an illusion, tak mówią. Tak, you already know what you have to do. Wybór jest, dokładnie, jest w Matrixie. Wybór jest iluzją, ty już wiesz, co powinieneś zrobić. Już dawno temu wszyscy podjęliście decyzję, co macie robić w każdym momencie swojego życia i idź za tą decyzją, czyli pełne zaufanie do siebie. Nie wiem, jak to się stało, ale czuję spokój i taką jakąś radość, pomimo że umysł szaleje i chce udowodnić, że to nie ma sensu, chce podpalać całą mnie. Umysł niech sobie szaleje, bo taka jest jego rola, tak? To tak jak żyjecie w domu. Macie, załóżmy, tak, w takiej klasycznej rodzinie. Mama, tata, brat albo siostra. Nie? No i czy babcia, dziadek nawet jeszcze. I popatrzcie na nich wszystkich. Każdy ma swoją osobowość. Jeden szaleje, drugi jest spokojny, trzeci wychodzi z domu, bo nie może tego znieść i tak dalej, i tak dalej. I wy musicie w tym egzystować i sobie w tym wszystkim radzić. I tak samo jest z waszym umysłem. Umysł to jest jedna część was, czyli taka jedna Magda. Moje ciało to jest taka druga Magda. Moja prawdziwa natura to jest taka trzecia Magda. I trzeba sobie się nauczyć żyć w tej rodzinie, tak jak żyliście ze swoją rodziną, czy ze swoimi rodzicami, czy z rodzeństwem i tak dalej. No, to jest dokładnie to samo, dokładnie. Pozwolić każdemu być tak, jak on chce, żeby był, jak on chce być. Umysłowi też. Dobry chłop, trochę mocno się stara, dużo pracuje. Dokładnie. Najważniejsze jest
żeby nie walczyć z umysłem. My nie mamy pokonać umysłu, jak to niektórzy mówią, to żeby z ego walczyć i tak dalej. To nie chodzi o walkę, to nigdy nie chodziło o walkę, bo wchodząc w walkę my powodujemy jeszcze więcej walki i konfliktu i to nie jest to, czego my tak naprawdę szukamy. To, czego my szukamy, to jest akceptacja, to jest odpuszczenie, to jest pozwolenie, by rzeczy były takie, jakie mają być. Im wyższy poziom świadomości, tym te cele wyglądają zupełnie inaczej, to pamiętajcie. One już są bardziej otwarte, bardziej takie no z taką poszerzoną świadomością, tak? Czyli ze zrozumieniem i z akceptacją. Oczywiście możecie sobie wyznaczyć taki cel, akceptuję wszystko i wszystkich, a przede wszystkim siebie w 100%, na przykład, nie? Ale pamiętajcie, ja, same słowa pozytywne, czyli żadnych abstrakcji, nic ze słówkiem nie, ani z zaprzeczeniem i takie, aż dreszcze po ciele idą, takie wybierajcie. Jeśli marzenie na ten rok nie jest osiągalne, to i tak wypisać. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak nieosiągalne. To jest kwestia tylko czasu, czy to się zrealizuje w styczniu, czy w tym roku, czy za rok. Nie ma znaczenia. Nie, ale to właśnie ja napiszę, czy na ten rok nie jest osiągalne. Więc to też nie jest kwestia czasu, bo czasu nie ma. I to jest prawda. kwestia jedynie tego, co my mamy w głowie i co uważamy, że jest możliwe, a co nie. I to jest tylko tyle, a i aż tyle. Bo jak uważamy, że coś jest niemożliwe i wszyscy zapytamy się miliona ludzi, wszyscy powiedzą niemożliwe, no to będzie niemożliwe, ale tylko dla osób, które nie wiedzą, że coś jest niemożliwe, to one właśnie to robią najczęściej i dlatego mamy postęp, bo gdybyśmy uważali za niemożliwe wszystko, no to byśmy w jaskini dalej siedzieli. Musimy mieć tego świadomość, żebyśmy byli w jaskiniach, jeżeli ktoś by nie wymyślił czegoś, co do tej pory było uważane za niemożliwe. Tak. To jeszcze do Oli nawiążę, bo tam Paczesia zacytowała, że ma być smart cel, tak mierzalny w czasie i tak dalej. Chciałbym być szczęśliwym człowiekiem. Nie, jestem szczęśliwym człowiekiem. Dokładnie. To jest miarą tego celu oczywiście wiecie, bo co pamiętajcie, jest. że jak się czujecie w każdym momencie teraz z tego momentu tworzycie następny moment, więc będąc szczęśliwi już teraz, możecie stworzyć tylko kolejny szczęśliwy moment. Czyli ktoś tu mądrze powiedział, chodzi o to, żeby mieć pragnienia bez pragnienia. No mniej więcej tak, dokładnie. Czyli realizujecie swoje potrzeby, to już nie są pragnienia, realizujecie swoje potrzeby. Tak, bo tu wchodzimy już na wyższy poziom naprawdę jakby patrzenia na siebie, bo to już nie jest konkretny samochód, konkretny dom, konkretny partner, tylko to są potrzeby. Czyli ja mam zaspokojoną potrzebę w sobie, tak jak jest potrzeba głodu, tak są inne duchowe potrzeby. Jeżeli te potrzeby są zaspokojone, nie? Potrzeba wtedy... głodu? Czyli że ktoś potrzebuje być głodny? Tak, tak. Ciekawe. Niektórzy tak, jak są ciągle przejedzeni, to chcą być głodni na przykład. Ja miałem potrzebę głodu po świętach, ale nie zrealizowałem jej. Właśnie, trzeba ją zaspokoić, także dzisiaj bez kolacji. Ja trwam w swych ograniczeniach jedzeniowych jeszcze, ale lubię je na razie. Dla umysłu to nie ma sensu, ale mieć pragnienia bez pragnienia. Ale tak, żeby ten umysł dostał coś, jakiś taki ochłap informacji. To jest to, że realizujecie swoje potrzeby, realizujecie swoje marzenia, ale bez przywiązania emocjonalnego. Dokładnie, więc tak jak tu napisałeś, bez pragnienia, że musi się bardziej ogólnie niż szczegółowo, bardziej, słuchajcie, najważniejsze. Słuchajcie, możecie i szczegółowo i ogólnie, ma to być w zgodzie z wami, w zgodzie z wami w 100%. To przede wszystkim, poza tym co wy chcecie z tego mieć? Czy wy chcecie mieć partnera, czy chcecie po prostu być szczęśliwi i zakochani? Czy konkretnego tego partnera chcecie się czuć bezpiecznie, bardziej swobodnie, podróżować? Co chcecie osiągnąć? To wszystko chodzi o uczucia i stan, jaki my myślimy, że będziemy mieli, jeżeli tą daną rzecz osiągniemy. Więc bardziej zamiast na tej rzeczy skupiać na tym stanie. I wtedy wszystko zostanie tak do nas, tak się ładnie zsynchronizuje, tak wszechświat wszystko poustawia, żebyśmy tak szybko jak tylko możliwe ten stan osiągnęli i być może to będzie całkiem inna historia. To nie będzie partner, ale to może być całkiem co innego, co spowoduje, że będziemy szczęśliwi i stwierdzimy, że żadnego partnera nie chcemy w tym momencie, bo po co, skoro mamy tak naprawdę wszystko. Słuchajcie, bo tutaj Alinka właśnie pyta, czy napisać ogólnie związek, podróż i tak dalej. Ja kiedyś pamiętam, bo ja mam wszystkie swoje kalendarze zachowane i gdzieś tam wypisywałam w celach podróż do Kostaryki, podróż do Kostaryki, podróż do Kostaryki i tak chyba nie wiem, przez 6 lat i w końcu stwierdziłam, dobra, gdzieś tam mam tę podróż do Kostaryki, zapomniałam o niej, dalej nie pojechałam do Kostaryki i tak sobie ostatnio myślałam, że gdybym pojechała do Kostaryki, to już potem co?
Ja jakby nie myślę o tej podróży, ale przez te lata, no to nie wiem, tak przez 6 lat sobie pisałam, ale to już minęło chyba 14. Przez te 14 lat ja byłam w tylu niesamowitych podróżach, które dały mi tyle dobrych emocji, tyle dobrych wspomnień, tego wspaniałego jedzenia, że naprawdę ta Kostaryka to się chowa trochę, nie? Na pewno byłoby tam cudownie, gdybym pojechała, ale no bardziej mi chodziło o to, żeby, nie wiem, żeby być wśród ludzi, żeby podróżować wspólnie, żeby jeść wspaniałe rzeczy, odkrywać wspaniałe rzeczy. I tyle, ile otrzymałam no niesamowitych podróży, a ja to zawsze jeszcze mam tyle przygód, że zawsze kogoś spotykam na miejscu i ten ktoś albo mnie gdzieś zawiezie, oprowadzi, opowie i tak dalej. No niesamowite rzeczy. Na przykład święty Mikołaj w Izraelu. 40 stopni, a tu święty Mikołaj jedzie na wielbłądzie, zabiera mnie i moją siostrę do jaskini świętego Mikołaja. Sztuczny śnieg pada, po prostu w 40-stopniowym upale święta. Nie? Więc różne takie przygody mi się zdarzają i ta Kostaryka nie była potrzebna do tego, żeby dostać te emocje. Nie? Więc możecie napisać lecę do Kostaryki albo do Włoch, ale możecie też napisać, że podróżuję i czuję się fantastycznie z tym wszystkim. To, co ci w duszy gra. Wspomnieliśmy tutaj kilka przypadków. Jeżeli ktoś ma takie zrozumienie właśnie, że cały czas dzisiaj ciśnie, bo jego intelekt jest po prostu na 150% wydajny. Osoby na przykład na poziomie 400, to my tutaj radzimy odrzuć cele, bo one będą cię ograniczać. Bo jak tutaj puścisz, to jesteś w stanie wejść w poziom zrozumienia miłości. Ale jeżeli jesteśmy niżej na tej skali świadomości, czyli nasze zrozumienie jest trochę inne, to te cele się przydają. One po prostu będą dla każdego inne. To, co radzimy, to słuchać siebie. I jeżeli czujesz, że musisz zrobić listę, czyli zarabiam tyle i tyle, mam tylu i Bo tylu inaczej klientów, to się nie uda, dokładnie, to trzeba zrobić. Zysk rośnie takim i takim tempem, tak? To je wyznacz, ale jeżeli czujesz, że już możesz to odpuścić, to czas na inną jakość, tak? I wtedy przyjdą inne rezultaty też, tak? Ja osobiście nie wyznaczam tych celów od jakiegoś czasu już i wtedy wszechświat mnie tak zaskakuje, że sama lepiej bym tego nie wymyśliła. Jak pracowałam na etacie, pamiętam, to zawsze sobie wyznaczałam, że w grudniu zarabiam tyle i tyle, mam to i tak dalej. I to się realizowało zawsze w grudniu. W niektórych... Cały rok pracowałam i nagle w grudniu taka śmietanka spływała. Nie? W niektórych biznesach może być trudne niewyznaczanie celów, aczkolwiek mamy też tutaj jedną taką osobę, która ma dużą firmę i która te cele codziennie nowe wyznaczała, bo to był taki etap życia, że cele i dopiero właśnie po warsztatach chyba Quantum, kiedy sobie te cele odpuścił, to powiedział, że dopiero raz, że się zaczęło wszystko układać, tak jak ma się ułożyć, a dwa, że ta presja ogromna zeszła jednak, że to jednak nie trzeba być cały czas w tej firmie i wypróbować sobie flaków i robić za wszelką cenę, to jest 150% normy, tylko po prostu można zacząć się w końcu cieszyć życiem, bo po to tu jesteśmy ostatecznie. Nie po to, żeby ciężko pracować, tylko żeby cieszyć się życiem i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Im więcej w nas będzie spokoju, radości, szczęścia, tym więcej w naszym życiu będzie spokoju, radości i szczęścia i cele będą się niejako wtedy same realizowały, a w pewnym momencie nie będą one nam do niczego potrzebne już. Dokładnie, czyli wypróbuj to, co czujesz, że na to jesteś gotowy dzisiaj. To, czy cele i jakie cele wyznaczać, będzie zależało od Twojego poziomu świadomości, od poziomu świadomości Twojej firmy i Twoich pracowników. One często są zbieżne, nie zawsze, więc tutaj by to trzeba było konkretnie sprawdzić, żeby jakąś taką strategię wybrać energetycznie zgodną, ale też nie musimy tego robić. Idź za tym, co Ci podpowiada ta tak zwana intuicja, czyli prawdziwa Twoja natura. I jak już sobie wyznaczacie te cele, to naprawdę posiedźcie w ciszy. Zróbcie sobie dobrą medytację, zróbcie sobie, i to nie jest 10 minut wtedy, zróbcie taki tydzień ciszy, spokoju, bez bodźców. Dobra, kochani, standardowe pytanie na koniec. Co wynosicie dzisiaj dla siebie z tego live'a? Co zapamiętaliście? Jedna rzecz. To może być jedno słowo, jedno zdanie. I powtórzę to kolejny raz. Wiecie, dedykujecie swój czas, swoje zaangażowanie. Warto by było coś zabrać z tego, chociaż jedno słowo i ono będzie dla Was rosło, procentowało.